W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o autobusach piętrowych, czyli takich, które mają dwa poziomy. Wozy te bardzo popularne są w Wielkiej Brytanii, a w szczególności w Londynie. Na kontynencie azjatyckim z kolei bardzo dużo tych pojazdów jest w Hongkongu i w Singapurze. W Polsce pojazdy te nie są raczej zbyt popularne, wykorzystywane głównie przy przejazdach okazjonalnych czy tak zwanych sightseeing tours, czyli przejazdach turystycznych. W Europie jednak duży odsetek tego typu pojazdów spotkacie też w Dublinie i w Berlinie. I to właśnie Berlińczykiem dzisiaj przejedziemy się w Warszawie. No to jedziemy. No dobra, jestem teraz przy trasie Łazienkowskiej na placu na Rozdrożu. Jest to mój punkt przecięcia z trasą linii 180, na której kursuje piętro z Berlina. Na tym placu kiedyś nie wszędzie dało się przejść przejściem naziemnym, ale jednak przejścia podziemne nadal w niektórych relacjach pozostały przydatne. Jestem trochę za wcześnie, bo następny kurs 180 obsługiwanej przez piętrosa będzie dopiero za 40 minut, więc spróbujemy go w jakiś sposób dogonić. No dobra, udało się go złapać. Za moimi plecami widzicie Berlińczyka, który pojawił się w Warszawie z okazji 25-lecia partnerstwa Warszawy i Berlina. W lipcu w ramach tej wymiany w Berlinie pojawi się warszawski Solaris Urbino 12 Electric. MAN Lions City DD to autobus o długości prawie 14 metrów i wysokości 4 metrów i 6 cm. Jest on 3-drzwiowy i pomieści do 128 pasażerów. BVG Berlin ma łącznie 418 piętrusów we flocie autobusowej liczącej 1300 pojazdów, czyli piętrusów jest ponad 30%. Pojazd ma dwie klatki schodowe prowadzące na górny pokład, gdzie usiądzie 55 pasażerów. Z kolei na dolnym pokładzie znajdzie swoje miejsce siedzące 28 pasażerów. Dodatkowo jest tam 45 miejsc stojących. Berliński Piętros przez 2 tygodnie obsługiwać będzie linię nr 180 na skróconej trasie z pętli Esperanto na Wilanów. Po drodze przejedzie on m.in. traktem królewskim, a także obok Łazienek.
No więc to była praktyka, a teraz trochę sobie o całej sprawie poopowiadamy. Przede wszystkim zastanówmy się, dlaczego miasta chcą eksploatować autobusy piętrowe. Co w nich jest takiego szczególnego? Pierwsza rzecz, za którą szczególnie lubiane te pojazdy są w Wielkiej Brytanii, myślę, jest duża pojemność na małej długości pojazdu. Wyobraźmy sobie pojedynczy autobus i drugi tego samego typu autobus nad nim. Co prawda pojemność nie jest dwukrotnie większa jak w przypadku pojedynczego pojazdu, ponieważ na górnym pokładzie pasażerowie mogą tylko siedzieć. Jest to więc alternatywa dla pojazdów przegubowych. Mamy tutaj więcej miejsc siedzących, bo na obu pokładach, ale jednocześnie mniej miejsc stojących, bo pasażerowie nie mogą stać na górnym pokładzie. W tradycyjnym double-deckerze tylny pomost był wejściem do autobusu, był on otwarty i nadzorowany przez konduktora. Obecnie w tego typu autobusach stosuje się raczej standardowy układ drzwi, tak jak w innych autobusach. A w Londynie wsiada się do pojazdów przednimi drzwiami, gdzie pasażerowie odbijają elektroniczną kartę tuż przy kierowcy. Obecnie w Londynie są nowe Roadmastery, do których również można wsiadać tylnym pomostem, ale tylko w godzinach szczytu, gdy znajduje się tam konduktor. W piętrusach górny pokład jest jednocześnie atrakcją, ale też przeszkodą na drodze. Były przypadki np. w Paryżu, gdzie ze względu na zbyt gęste rozmieszczenie przystanków, pasażerowie w niewielkim stopniu wchodzili na górę autobusu. Z tego powodu w Paryżu wycofano ruch pojazdów piętrowych w komunikacji miejskiej. Przy uruchamianiu linii obsługiwanych piętrusami trzeba uważać jak przy żadnym innym typie autobusu. Tutaj przeszkodą mogą być drzewa, niskie wiadukty, linie napowietrzne, a nawet wąskie ulice. Nawet w przypadku Warszawy, żeby uruchomić kursy na linii 180, trasa musiała być szczegółowo sprawdzona, a nawet część gałęzi przycinano. Widać zresztą było po zachowaniu autobusu, że w niektórych miejscach kierowca musiał zajmować środkowy, a nawet lewy skrajny pas jezdni, żeby ominąć wystające gałęzie. Jak już Wam wspominałem, w Polsce piętrusy są szczególnie wykorzystywane w ruchu turystycznym, a nawet można spotkać tego typu autobusy z otwieranym górnym pokładem. W starszych modelach, które ja kojarzę na przykład z linii hipermarketowych w Toruniu, było okienko nad głową kierowcy i system luster umożliwiających obserwację zachowań pasażerów na górnym pokładzie. Obecnie takich rozwiązań już się nie stosuje, bo mamy kamery monitoringu. Kierowca ma w swojej kabinie ekran LCD, na którym po prostu obserwuje obraz z kamer. Piętrusy poza transportem miejskim znalazły swoje zastosowanie w transporcie międzymiastowym, czego świetnym przykładem są Astromegi w polskim busie. Jednak pod dolnym pokładem nie ma już miejsca na bagaże, dlatego by rozwiązać ten problem instalowane są plecaki na tylnej ścianie autobusu. Przewoźnicy mają różne pomysły na układ siedzeń w tego typu pojazdach. W Japonii spotkamy na przykład piętrusy, gdzie są siedzenia w układzie 1+1+1, czyli mamy dwa niezależne korytarze przebiegające w przestrzeni pasażerskiej. W niektórych pojazdach dodatkiem do miejsc siedzących mogą być nawet miejsca leżące. Tego typu pojazdy posiada marka Megabus Gold, działająca w Anglii i przewożąca pasażerów na liniach nocnych, na przykład z Londynu do Szkocji. My tu rozmawiamy o autobusach piętrowych, dwupokładowych, ale czy pamiętacie trzypokładowy pojazd w Harrym Potterze? W Warszawie też mieliśmy klawy epizod z londyńskim autobusem piętrowym spadającym z mostu gdańskiego do Wisły. Wszystko to działo się jednak w warunkach kontrolowanych i nadzorowanych, ponieważ w ramach kręcenia bollywoodzkiego filmu Kick. To tyle w skrócie możemy powiedzieć sobie o autobusach piętrowych. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia następnym razem.